Hej, z tej strony Necji, a to film o długo wyczekiwanym kolabie Honkai Impact Third z Honkai Star Rail. Wiem, że od bardzo dawna nie pojawił się u mnie żaden film związany z Honkaiem 3, jednak to przez to, że nie miałem zbytnio czasu w niego grać, plus była to gra, którą byłem najmniej zainteresowany z wszystkich gier Hojo. Teraz przez kolab wróciłem zagrać pozostawioną przeze mnie część fabuły i muszę powiedzieć, ominęło mnie naprawdę dużo. Aby wytłumaczyć dokładnie, na czym polega kolab między Honkaiami i jakie to ma znaczenie dla fabuły obu gier, muszę najpierw omówić, co do tej pory wydarzyło się w części drugiej Honkaia 3. Będzie to jednak stosunkowo krótkie streszczenie, ponieważ gdybym miał omówić dokładnie, co tam się dzieje, ten film miałby ponad godzinę. Dlatego już teraz wszystkich ostrzegam. Będę mówić o fabule Honkai 3 od samego początku, aż do 5. rozdziału części drugiej. Na samym początku muszę wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Honkai Impact Third miejsce ma w roku 2024, a Honkai Star Rail gdzieś w okolicach roku 2030. Jest to ważne do zaznaczenia, ponieważ, jak już pewnie wszyscy wiedzą, w kolabie pojawiają się Sparkle i Sampo. Oznacza to, że są to ich przeszłe wersje w porównaniu do tych, które widzimy w Star Railu. Nie spotkali oni jeszcze bezimiennych z Astral Expressu. Dodatkowo wspomnę też, wszystkie gry MiHoYo dzieją się w tym samym uniwersum. Nie jest to multiversum, jak mogliście pewnie wiele razy słyszeć od innych, to w tym przypadku jest błędem w translacji. Uniwersum znane jako Imaginary Tree składa się z nieskończonej ilości alternatywnych światów, między którymi można przemieszczać się przy użyciu mocy emanatora. Więcej dowiedzieć się możecie z mojego filmu o uniwersum Honkaiverse. Kiedy mamy już podstawowe informacje z głowy, możemy przejść do omówienia, co do tej pory działo się w fabule Honkaia 3. Na temat pierwszego chapteru zrobiłem już osobny film, który możecie obejrzeć, ale jeśli nie chcecie, to zrobię tego bardzo szybki skrót. Mars był niegdyś planetą, na której prężnie rozwijała się cywilizacja. Została ona jednak zaatakowana przez cienie, czyli inną formę Honkaia, która powstawała z ludzkiego strachu. Zbadać to miejsce poleciały Helia i Korali, dwie walkirie z Ziemi, które wpadły do tak zwanego Morza Danych, czyli miejsca w rogu Morza Kwanty. Tam odnalazły bańkowy świat, w którym skryli się mieszkańcy Marsa po zniszczeniu planety. Składał się on z dwóch kontynentów ogrodzonych Morzem Danych. Oxy, gdzie ludzie żyli stosunkowo spokojnie i nie musieli martwić się cieniami, i Langciu, kontynencie, na którym cienie zostały uwięzione przez 7 osób o tytule Shu. Głównym, można powiedzieć, protagonistą wszystkiego był Dreamseeker o imieniu Entropy, czyli student bądź studentka Uniwersytetu w Oxy, zajmującego się badaniem Morza Danych. Będę jednak zwracać się do niej w formie żeńskiej, ponieważ później w fabule męska wersja została usunięta. Jednak to zrozumiecie później. Inną ważną osobą pomagającą w grupie była Snadina, która niczym jakaś bogini pojawiła się na początku w śnie Entropy, a potem znaleziono ją w Morzu Danych, jednak nie miała żadnych wspomnień. Grupa składająca się z Entropy, Snadiny, Korali i Heli postanowiły pomóc Langciu całkowicie pozbyć się cieni, a dodatkowo dołączyła też do nich Songchue, jedna z 3 zamieszkujących Langciu. Tak mniej więcej przebiegł pierwszy rozdział drugiej części. Teraz czas powiedzieć o rozdziałach drugim, trzecim i X. Grupie udało się obudzić wszystkich pozostałych Shu, z wyjątkiem Ajity i Litosta, którzy byli martwi i po małych perturbacjach rozpoczęli rytuał pozbycia się cieni, tak zwaną wolą cieni, czyli marsjańskim odpowiednikiem woli Honkaia, chociaż też nie do końca, bo wola Honkaia to tak naprawdę była Prometheus, ale to temat na zupełnie inny film. Przez cały ten czas była tak naprawdę Perception, czyli istota podająca się za jeden z artefaktów stworzonych przez Ajitę. Rytuał się nie udał, dlatego doszło do walki, w czasie której, by móc zniszczyć cień, Songchue się poświęciła. Jakiś czas później jednak, nie wiedząc czemu, Songchue wróciła, a Entropy zaczęła boleć głowa i zobaczyła przed sobą Witę. Teraz słuchajcie, bo to jest naprawdę duży plot twist. Wszystko, co doświadczyliśmy, było symulacją, a Entropy jest tak naprawdę AI w superkomputerze, które w kółko doświadcza cykli samsary, w których próbuje uratować Langciu i Oxy przed cieniem. Oczywiście o każdym kolejnym cyklu zapomina, a w jaki sposób pojawiły się tam Helia i Korali, walkirie z Ziemi. Jak pewnie dobrze wiecie, po wydarzeniach z pierwszej części Honkai Impact Third, Kiana przebywa przez cały czas na Księżycu jako Herrscher końca, niejako opiekując się Kokunem. W pewnym jednak momencie Kiana zasnęła i do tej pory nie jest w stanie się wybudzić, a jej sen wytworzył pewną falę radiową. Dokładnie taką samą falę wytworzył też w tym samym momencie wspomniany superkomputer z Marsa, przez co Helia i Korali poleciały tam, by móc go wydobyć i przenieść do bazy na Księżycu. Od tego momentu Helia wraz z Korali pomagała Entropy pokonać cienie, ponieważ wszyscy uważali, że tylko w ten sposób uda się obudzić Kianę, co, jak teraz wiemy, nie okazało się być prawdą, a jedynie odblokowało nowe permisje dla Vity i Entropy. Przy okazji im też były wymazane wspomnienia o poprzednich cyklach. Myślę, że niektórzy mogli zwrócić uwagę na pewną rzecz. Powiedziałem, że Helia i Korali pomagały Entropy pokonać cienie, a
Nie wspomniałem nic o Sanadinie. To dlatego, że nikt nie wie o jej istnieniu. Nie ma o niej nic w danych. Tak samo nie pamiętają o niej Helia i Korali. Co do Vity, ona jest dużą zagadką i ciężko jest się od niej dowiedzieć prawdy. Entropii udało się wywnioskować, że to tylko dzięki Sanadinie teraz udało się pokonać cienie. Nie jest jednak pewna, czemu system usunął jakiekolwiek informacje o niej. Aktualnie fabuła dzieje się w Langciu i Yoxi sprzed 100 lat, kiedy nie doświadczyły one jeszcze kataklizmu. W jaką stronę zmierza? O tym się dopiero przekonamy. Jaką rolę dla fabuły odgrywa natomiast sama Vita? I kim w ogóle jest Vita? Takie pytanie może część z was zadawać. Jak pewnie część z was wie, część 1,5 Honkai Impact Third kręciła się wokół Wenus. Planeta ta także była domem rozwiniętej cywilizacji, która została zniszczona przez Honkai, tam nazywany Abyss. Sama Vita jest klonem Sa, dawnej mieszkanki Wenus, która, najprościej to ujmując, została bogiem tego miejsca i próbowała przejąć kontrolę nad Sea of Quanta. Nie była jednak tak mocna jak w tym czasie Kiana jako Hersher końca, dlatego ta została przez nią zestrzelona. Ostatecznie Vita uwolniła się spod kontroli Sa, po czym przejęła jej moc. Jaki jest aktualnie jej cel? Nie wiemy. Tak samo jak nie wiemy, dlaczego jest ona tak zainteresowana marsjańskim komputerem kwantowym i czemu to właśnie jej powierzona została rola tak zwanego nawigatora. Jednak właśnie w tym miejscu zaczyna się nasz temat kolabu. Chapter 5 części 2 rozpoczyna się monologiem Vity, która informuje nas o jej wiedzy dotyczącej eonów i innych światów. O ile początkowo nie wiemy, o co jej chodzi i skąd ma te informacje, tak pod koniec chapteru możemy doświadczyć rozmowy jej ze Sparkle, która z nieznanego nam powodu przybyła na Mars, po czym wręczyła Vicie maskę zamaskowanego głupca. W ten sposób Vita do nich dołączyła. Potem po raz pierwszy w tej części możemy zobaczyć Kianę, która w swoim śnie spotyka jednego z członków Ogrodu Wspomnień, czyli grupy sławiącej Fuli, eonów pamięci. Ta próbowała przejąć wspomnienia Kiany, jednak Kiana na to nie pozwoliła. Wtedy dowiadujemy się też, że Układ Słoneczny jest światem, na którym dotąd nie pojawił się żaden ion. Tak kończy się główna fabuła i na tym też oryginalnie kończył się ten film, jednak nie zdążyłem nagrać go przed premierą kolabu, dlatego teraz omówię, czym dokładnie on jest i jak działa. Z informacji, które aktualnie mamy, czyli po pierwszej części eventu możemy dowiedzieć się, w jaki sposób Sparkle pojawiło się w Układzie Słonecznym. Wszystko spowodował wcześniej wspomniany komputer kwantowy z Marsa, którego fale przybyły nawet barierę między światami, co zainteresowało głupców. Przypomnę w tym momencie, że zamaskowani głupcy są emanatorami AHA, a emanatorzy mają moc poruszania się między światami. Jeden z nich, którego imienia aktualnie nie znamy, jednak nie ciężko się domyślić, o kogo chodzi, udał się do tego świata, by wprowadzić w nim obłąd i zamieszanie, a naszym celem, czyli pomocnika Ai, Vity i z jakiegoś powodu Sparkle, jest zapobiec temu poprzez przejście tak zwanej gry głupca, którą wspomniany wcześniej obcy stworzył. I jest to dosyć dziwne, zdając Sparkle. Czemu chciałaby ona powstrzymać kogoś przed rozprzestrzenieniem podniecenia? Przy okazji należy wspomnieć, że event ten ma miejsce na pewno przed chapterem 5 Honkaja 3, jednak istnieją powody na to, by myśleć, że wszystko dzieje się przed samym startem części 2. Co natomiast z Weltem, Void Archive, Firefly, Elysium i innymi, którzy zostali pokazani na teaserze kolaba? No cóż, wszystko było żartem Sparkle. I to ode mnie na tyle. Myślę, że są tu informacje na tyle wystarczające, byście mogli ze zrozumieniem grać teraz w kolab. A jeśli spodobał wam się film, to zostawcie lajka i suba, by nie przegapić kolejnych materiałów. Przypominam też o TikToku i Ko-fi. To już wszystko. Pa, pa.